cześć, witam wszystkich z trasy ultramaratonu Wisła 1200 w tym moim drugim starcie w tym roku. Wypadało się w końcu przywitać. Ja sobie zjeżdżam przez Wisłę, a Was zaproszę na materiał ze zjazdu spod schroniska. Zobaczcie, jak to wyglądało, a ja sobie zasuwam asfaltem na dół. W tamtym roku tutaj był koniec. A teraz przejeżdżamy tylko koło tego. No to jest i trawka. Jest i trawka. A, taka trawka to jeszcze nic. Zobaczymy później. Jak na razie pogoda taka sobie. Kropi, nie pada. Kropi, to jest najważniejsze. Taka mrzaweczka niewielka. Ale to tylko dzisiaj. Od niedzieli ma być ekstra pogoda. Chociaż może się to wszystko bardzo szybko zmienić. Pierwsze 18 km górskie. Teraz zjeżdżamy praktycznie cały czas. Kolejna barykada. Już pojebało. A jesteśmy na
Moment. Jesteśmy na 29 kilometrze. Ale bije po nogach. No, zaczyna się podobnie jak w tamtym roku. Również opady, również wysoka trawa. Wali po łydach. Normalka. Jeszcze jakieś 800 metrów. O, chyba zdradzieckie, bardzo zdradzieckie. Konkret. Taka jest ta Wisła. Dużo będzie takiego czegoś. Czyżby koniec biczowania nadchodził? 110 metrów. Tak, to koniec biczowania. ...44 kilometr. Jak na razie przewaga szutrów, ścieżek leśnych. Minęło 2 godziny 22 minuty. Tak więc dochodzi 10 chyba, według moich długich i żmudnych obliczeń. Lecimy dalej. Na razie jest dobrze. Taka pogoda jak teraz mogłaby być cały dzień dzisiaj. Nie mam nic przeciwko. No to mamy Drogomyśl, 53 km. 2 godziny 45. Robi się bardzo duszno, ale nie pada i przesycha. Na razie błota się skończyły, żwiry również. Jedziemy grupką 6 osób. Ja oczywiście prowadzę. A może się ktoś zmieni za chwilę. Zobaczymy. Bardzo ładne te tereny wiejskie tutaj. Tędy jeszcze nie jechałem. W tamtym roku trasa przebiegała zupełnie gdzie indziej. Ale podoba mi się tu. Spokojnie. Nie ma ruchu.
jedziemy sobie dalej. Pierwszy planowy postój 110 w miejscowości Wola, Biedronka. Tam sobie kupię sałatkę i gotowe ziemniaczki takie, bardzo dobre. Trochę węgli wleci, sałatka z makaronem i będziemy grzać na Kraków. Odwracam się. Ale tu ładnie. No to wjeżdżamy na wał. Teraz będą zabójcze prędkości. No i się jedzie. Pamiętam, jak tutaj przeklinałem rok temu ten wał. Trawa była dosyć wysoka. Były paskudne kępy. A na razie jest dobrze. Jest dużo lepiej. Ale prędkość jest zabójcza. I tak się ciągniemy. Pomalutku, powolutku. No 2 km dalej. Jesteśmy na tym samym wale. No nie ma tragedii, no. Mogło być gorzej, mogło być jak w tamtym roku. Prędkość wałowa 9 na godzinę. Ten odcinek ma również 9 km, więc przez godzinę się pomęczymy. A po lewej Zalew Goczałkowicki czy Jezioro Goczałkowickie. Coś w tą stronę. Ale są same krzaki, więc tego nie widać. 4 km przejechane. Dalej tempo takie ślimacze. O, proszę, jakieś śmieci piękne. A wędkarze kolejni. Dalej 10 na godzinę. Jeszcze 5 km takiego wału. Potem wzdłuż torów. Na zaporę. Na drugą stronę. No i lecimy dalej tym Śląskiem, tutaj tymi terenami śląskimi. Skąd jesteś? Nowy Targ. O, kurde, powodzenia. No tam mu odpala. Ja bym tam nowy targ, bo chyba 2 dni. No troszkę się tu panowie rozłożyli. Ale to jest ich teren. Ale mi dupę wybije dzisiaj. Ale to jest początek. Rok temu tutaj kończyłem. Miałem tutaj swój ostatni dzień z Krakowa. 190 km. Wypruty po nocy. Praktycznie nieprzespanej. Ale przejechałem. Ze wspinaczką na pobliskie tereny schroniska pod Baranią Górą i później zjazd
pod amfiteatr w Wiśle. Jechaliśmy tam dzisiaj obok tego amfiteatru. 4900 metrów i schodzimy w krzaki wzdłuż torów. I następnie takimi trawami przejedziemy na zaporę. No i koniec tej wyrypy. Dla odmiany trochę pchania, żeby za łatwo nie było. Ale kombinują. Jedzie pociąg. Akurat się udało zejść. Ciekawe, którym torem jedzie. Jedzie tam tym prawym, więc oni mogą iść spokojnie. Ale nie zdziwię się, jak tu przyjedzie SOK za chwilę. Bo taka sytuacja była na którejś edycji. SOK przyjechał i dostali mandaty podobno. Po 5 dyszek. Tam mamy te trawy pamiętne, nie ma tego dużo, ale takie są wystające korzenie miejscami, ale to w porównaniu z tamtym wałem jest przejezdne bardzo dobrze, pomijając te błota. Wleczemy się. Korzenie przejścia przez Bajora, ale już niedaleko. I oczywiście dużo. Nareszcie mamy ścieżkę jakąś. Chociaż uwaga. A nie, dobrze, w miarę. No taki to jest teren niestety. No to mamy zaporę na Jeziorze Goczałkowickim. 80 któryś kilometr. Rozebrałem się, bo mi jest kuźwa tak duszno. No i zasuwam sobie dalej. Ładnie, ładnie. To pojawiło się trochę asfaltu.
100 kilometr za chwilę wskoczy. Dokładnie 96. Prawie 6 godzin jedziemy. Średnia 16. No ale tam takie pchanie po takim wale. Coś krzywo jesteście trochę, czekaj. No, będzie. Pchanie było po tym wale trochę. O, ten zalew w dupę dał. Trochę na początku takie błoto. Początek taki górski bardzo. 18 km takich kamieni, szutrów. Bardzo dobre te szutry, ale mokro. Można się było rozdupczyć gdzieś na zakręcie. Ale wszystko co z tyłu jest zaliczone i przejechane. No i lecimy sobie. Gdzieś na horyzoncie będzie niedługo Oświęcim. Przejedziemy obok obozu koncentracyjnego. Później wzdłuż Wisły do Krakowa na Las Wolski zrobimy kopiec. No i będzie Wiślana, przelecimy przez Kraków, przez rynek. O, jak jest Kraków, to musi być obwarzanek. Koniecznie. Albo 2. Kraków bez precla to nie Kraków. Jawiszowice. Tu mamy piękny okaz kolekcji kołpaków na drzewie z prawej. Na moje oko takie 16 cali, jak ktoś potrzebował Jawiszowice przy wiślanej trasie rowerowej. Pewnie bym szedł dołem. Widzieliście tą przeprawę? Kurwa, za ciasną kładkę zbudowali. Kiera 7,5, a most ma 7,5. Kurwa, ale gościu mi rzucił protipa z tyłu, koło do góry i to był strzał w dziesiątkę. Ale trochę się trzeba było przejść. Plus pół milimetra do obwodu w bicepsie. Jedziemy, jedziemy. (113 km) 7,5 godziny. Biedra była też myjnia. No i umyłem się przy okazji. Umyty rower, umyty ja chusteczkami mokrymi. Świetny wynalazek. Zaopatrzony, zjedzony. No ale wam nie pokazałem, co kupiłem, ale te ziemniaki weszły, bardzo dobre, polecam. Gotowe ziemniaczki na stoisku z sałatami. No bo musiałem, nie pokazałem, bo musiałem zgrywać dane z karty, bo już był full. A my tymczasem wjeżdżamy pod Moskoliowy.
120 Oświęcim. Są wycieczki. I bardzo dobrze, takie miejsca trzeba zwiedzać i poznawać historię, przekazywać dalej. No to mamy wiślaną trasę rowerową. Trochę chociaż tego asfaltu. Mogłoby być go jak najwięcej teraz, żeby trochę odpocząć. Nadgonić te stracone kilometry. Jak najdalej dojechać sobie dzisiaj. Bardzo fajnie się jedzie. Ale zaduch jak cholera jest. Okropny zaduch. Szkoda, że nikt nie jedzie przede mną ani za mną. Chociaż trochę bym pojechał z kimś. No tak samemu to trochę smętnie. A nie ma nikogo z tyłu. - 130 km mamy, 8,5 godziny. Gdzie jestem, nie wiem. Na jakimś wale pięknym, ale do Krakowa jest jeszcze 58 około. Ja mam 4, który wybierasz? Zielony, żółty Taki może być zdrowy taki. Ja bym się jeszcze na pobłocili. Wiesz co, takie jedziemy taką dziwną rzecz, wiesz? Znaczy się nie mieli, Nie, właśnie. nie będziesz się na stacji. A witam ponownie. Zmieniłem w końcu baterię. Jesteśmy gdzieś 10 km przed Krakowem. Udało się fajną ekipę na chwilę znaleźć. Podciągnęli dość mocno. Tak właściwie to jeden nocleg się udało znaleźć. Ale facet cwany. Na bookingu jest u niego nocleg za 220. Jeden pokój z jedną osobą. Rower przechowa, nie ma problemu. Ale jest kilku chętnych. Więc powiedział mi przez telefon 330. Ale że jak będę blisko, to mam dzwonić. To zobaczymy, co się da zrobić. To sobie pomyślałem, że nie ma sensu zapieprzać, bo ja dolecę jak wariat. Powiedziałem mu, koło 21 będę. Powiedział mi, że będę na miejscu, mam zadzwonić i ustalimy co i jak. Się okaże, że przyjadę, jest wszystko zajęte i zostaję z ręką w kupie, że tak powiem. Więc może mnie w trąbkę cmoknąć. Nie będę tam jechał. Nie będę wariował na zabicie, żeby być przed kimś na noclegu, bo facet chce śpiewną kwotę, bo ma kilku chętnych. Nie będę licytował. Nie, to nie. Niech sobie inni tam nocują, niech się biją. Lecimy cały czas po tej wiślanej trasie. Nie wiem, co to za wiocha. Nic tutaj nie pisze, ale idzie nad Kraków jakaś czarna chmura. Oby nie lało, oby nie lało. No jedźmy, jedźmy. Nawet się dość tak teraz jedzie. Drugi oddech łapie, można powiedzieć. Czemu wałem nie lecisz? No nieistotne. Wjeżdżaj do góry. Wjeżdżaj do góry. Co się tam będziesz męczył na dole?
Tyniec na horyzoncie. Kraków już tuż. 188, 11, 43 od startu. Jest ok. Teraz się schładza. Wieczorem zawsze się drugie życie dostaje na takich jazdach. Ale grzało w banie tak okropnie przez południe. Straszny zaduch. Nie wiem, czy będzie coś widać, ale wspinam się pod kopiec. Nocleg ogarnięty. Dychnę sobie, bo już mi się nie chce dzisiaj jechać. Dał mi w dupę ten upał. Skąd ten wyścig? Z Wisły do Gdańska. Z Wisły do Gdańska. No to mamy kopiec. Ale wy chyba nic już nie widzicie. GoPro się nie nadaje do kręcenia w ciemnościach. Więc pewnie to będą ostatnie zapiski z dnia dzisiejszego. Okrążamy, zjeżdżamy na Błonia i na kwaterkę. No to dzień kolejny, witam. Kraków, ruszam dalej. 3:30. Także lecimy dalej, żeby zrobić dzisiaj dość dużo. I zobaczymy, gdzie się uda dojechać. Na razie jest ciemno. Więc nic nie będziecie mogli zobaczyć na drodze. Ciemna noc. Spadamy. No to zaczynamy. Dzień numer 2. Zerujemy budzik. Odpalamy ślad. I jedziemy. Tak wygląda Kraków nocą. Właśnie tak wygląda moje miasto nocą. Ludzie nie śpią. Ludzie nie śpią, słuchajcie. W niedzielę precla nie kupi, to tym bardziej o 4 nad ranem. Ale ludzi tutaj kuźwa życie chyba nie zamiera. Słuchajcie, ostre imprezy tu są. Gościu leży normalnie i gada it's fine, nie? Ludzie tu nie śpią. W sumie tak jak ja, no nie? Tylko że oni imprezują. Ja też jestem w sumie na imprezie. Tylko że oni alkoholowej, a ja rowerowej. Tu jest różnica. O, misiaczki siedzą. Misiaczki siedzą. Nie ma to jak uściski o 4 nad ranem na ławce nad Wisłą. Dzisiaj niedziela, będzie krucho ze sklepami. A zrobiłem rano jeszcze przegląd, co jest otwarte. Tragedii nie ma. Ale trzeba to troszkę rozplanować, no nie? Mamy wschód po lewej. Pięknie widać. Bosko.
Ale dziadostwo, słuchajcie. Błoto jak na tych północnych odcinkach. Ale nie zakleja roweru przynajmniej. Dobra, chyba mamy bliski koniec tego gówna. Uwaga. Nie tu, tędy, to był zły wybór. Dobra, damy radę, musimy dać. Jasne. Ale gnój, ale gnój. No takie suche błoto to takie dużo lepsze jak to co rok temu nazbierałem. O, aż kurwa tutaj kopię. Dobra, zaraz to podrzucam. No to faktów może trochę. Jeszcze jedno w górę. 4:15 dzisiaj od startu. 88 km się kończy. No tempo fajne, no bo asfalt, ścieżka głównie jest. No i się leci. Dzisiaj też będzie gorąco. No dobijam do 100 kilometra powoli. A jest godzina dopiero 8:07. Tempo jest super. Oczywiście znowu nikt nie jedzie.
albo śpią, albo już wyjechali. No ale im dalej, tym bardziej się będzie stawka rozciągała. Więc tak sobie będę jechał. To zbliżam się do Żabna. Wjadę sobie na Lotosa. Wypiję kawę. Uzupełnię bidony. Przesmaruję to i tamto. Ogarnę się z tej soli trochę. Dychnę. No i będę jechał dalej. Po drodze Nieciecza, stadion w Niecieczy. Później mamy Szczucin, zrobię sobie zakupy w Stokrotce. I dalej chyba będzie jakieś takie pustkowie, może nie być nic. Trzeba coś większego zrobić. Jakieś owsianki wyciskane, coś w tym stylu. To jest małe i bardzo dobre. Dobra, była stacja. Była kawa, była bułka. Wszystkie czynności zrobione. Można lecieć dalej. Ale stacja taka uboga. Nie było co kupić za bardzo. Więc zakupy w Szczucinie, w tej Stokrotce. No i zobaczymy, co dalej. A tu stadion Termaliki. No ładny. Wieś mała, ale stadion sobie dupnęli pięknie. Tu mamy Zalipie i malowane domy. To mamy Rataje Słupskie, Orlen. Coś sobie trzeba zjeść, zapasy zrobić. Nakupię sobie owsianki wyciskanej. To jest bomba. Zajebiste to jest. I jakąś kawę. A i se dychnę z 20 minut. No to lecimy. Było pół godziny przerwy w Ratajach, na Orlenie. Coś się zjadło, coś się zabrało na drogę. Zabrałem wszystkie owsianki, jakie były te wyciskane. Że chyba ktoś chciał kupić, no to już nie kupi. 80 około do Sandomierza, 70, 80. Mamy 9 godzin 20 od startu dziś. 162 km. Schmurzyło się bardzo dobrze, bo nie będzie grzało. A z tyłu jakaś deszczowa chmura, ale chyba za słaba na deszcz. Wiaterek taki półkorzystny, boczny, czasem z tyłu. No jedzie się. Godzina 1:10. Dzięki. Zmieszczę się, zmieszczę. Jestem na tym, na wdechu. Na wdechu. Już po mękach. Dzięki. Ciasno. Ciasno.
Mamy Połaniec, elektrownia Połaniec. Ogromne to jest. Jak tam mamy dziś? Co tam mamy? 11 godzin 8 minut dzisiaj, 194 km. Bardzo fajny dystans, czas bardzo dobry, a godzina jest 15. No jakby tak leciał do 21, to weszłaby życiówka bez problemu, myślę, dziś. Ale plan będzie troszkę inny. Więc życiówka będzie jutro z moich wyliczeń. I na ile jestem w stanie sobie przypomnieć trasę, to powinna być jutro. Chociaż różnie może być. Dziury. Ale piękne czerwone krzewy. Aż mi się zatrzymał i poskubał. No cud, cud. Wolałbym jakieś jabłko zerwać. Ale małe są jeszcze. No, takie malutkie. Chociaż to takie duże już bomby. A zerwiemy jedno, zobaczymy. Większą sztukę. Takie małe France. To nie wiem co to jest. Nie, jedziemy dalej. Bardzo dużo tych czereśni czy wiśni. Teraz chyba wiśnie będą. I czereśnie już są. Piękne, piękne te krzewy. Dla odmiany trochę trawy. Jeszcze nie było płyt, ale na to też przyjdzie czas.